Pragnąc odpocząć od miejskiego zgiełku, warto udać się do Lasku Wolskiego, a spacer zacząć właśnie tutaj, od Parku Decjusza i słynnej renesansowej willi. Sam Decjusz pochodził z Alzacji, regionu związanego z dziejami Francji. Przez wieki Rzeczpospolitą i Francję łączyły liczne związki polityczne i kulturalne. Polska obecna jest w literaturze francuskiej, na przykład w opisie uczty u Wierzynka czy elekcji Henryka Walezego. W polskiej kulturze silnie zakorzeniony jest mit Napoleona. Dzisiejsza rozmowa odkryje początki relacji polsko-francuskich i ukaże różne ich barwy. Katarzyna Kuras, doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Zakładzie Historii Nowożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Polskiej Akademii Umiejętności, znawczyni historii Rzeczypospolitej w czasach saskich, biografistyki, związków polsko-francuskich, historii dworów w nowożytnej Europie. Po śmierci Zygmunta Augusta na tronie Rzeczypospolitej obojga narodów zasiadł francuski królewicz. Co sprawiło, że szlachta wybrała tego właśnie kandydata oraz jak jest on oceniany w polskiej, a jak we francuskiej historiografii? Myślę, że decydujący tutaj tak paradoksalnie był pewien nimb egzotyki, który otaczał Henryka Walezego. Tak jak wspomniałeś, był to królewicz francuski, z kraju na tyle odległego, że nie generującego jakiegoś szczególnego zagrożenia dla dopiero co powstałej Rzeczypospolitej obojga narodów. Także ta egzotyka była atrakcyjna, ale myślę, że też ta aura tajemniczości, atrakcyjności otaczająca Francję w drugiej połowie XVI wieku nie była bez znaczenia. Francja była krajem odległym, dość atrakcyjnym już w tym okresie z punktu widzenia szlachty polskiej, która decydowała o tym, co wydarzyło się na polu elekcyjnym w roku 1573. No i wreszcie takim czynnikiem, myślę, że decydującym była aktywność ambasadora francuskiego Montluca, który mocno angażował się na rzecz swojego kandydata, odpowiadał za szeroko zakrojone działania propagandowe, a poza tym miał do dyspozycji pewien atrakcyjny zasób gotówki, który w jakimś tam sensie pewnie przekonał polską szlachtę do tego, a nie innego kandydata. A wokół tej postaci pojawiło się szereg różnych mitów i jakby my nie do końca dobrze postrzegamy tę postać, a Francuzi jak ją oceniali? Henryk Walez jest różnie oceniany w historiografii polskiej, w historiografii francuskiej. W historiografii polskiej dominuje takie spojrzenie skoncentrowane na odmiennej obyczajowości, którą ze sobą przywiózł Henryk Walezy. Nie lubił piwa, polskich dróg. Prowadził podobno dość rozrywkowy tryb życia na Wawelu. Otaczał się szemranym towarzystwem, nosił w sposób zbyt kobiecy jak na gusta polskiej szlachty. Natomiast w historiografii francuskiej ten obraz jest bardziej zniuansowany, ale to też nic dziwnego, bo panowanie w Królestwie Francji było dłuższe niż w Rzeczypospolitej. Podkreśla się, że Henryk III był sprawnym administratorem, który nieźle radził sobie ze skomplikowaną strukturą administracyjną i kancelaryjną królestwa. Poza tym należy pamiętać, że był to trudny z punktu widzenia Francji okres, trwały wojny religijne. Henryk III starał się prowadzić politykę, której celem było zakończenie tego długiego, wykańczającego Francję konfliktu. Wśród żon królów elekcyjnych w polskiej tradycji szczególne miejsce ma oczywiście Maria Kazimiera, czyli słynna Marysieńka, ale warto także przypomnieć postać Ludwiki Marii Gonzagi. Jak powinniśmy ją ocenić? Ludwika Maria była pierwsza, bo to ona przyjechała do Rzeczypospolitej w roku 1645 jako żona Władysława IV Wazy i to ona ze sobą przywiozła 4-letnią wówczas Marysieńkę, przyszłą Marysieńkę Sobieską. Ludwika Maria z pewnością była królową bardzo zaangażowaną i na niwie politycznej. To się nie podobało polskiej szlachcie, ale też była bardzo aktywna pod względem kulturalnym,
była zainteresowana sztuką. Religijnym, tak. Była zainteresowana sztuką, nauką. Jej sekretarz Pierre Desnoyers był jednym z znamienitych ówczesnych uczonych. Prowadził korespondencję między innymi z Heweliuszem, ale prowadził korespondencję w imieniu królowej, więc nie powinniśmy na Ludwikę Marię patrzeć pod kątem tylko i wyłącznie jej królewskiego majestatu, ale myślę, że była osobą o bardzo szerokich horyzontach, autentycznie zaangażowaną w sprawy reformy Rzeczypospolitej. Skoro omawiamy mariaże, to trzeba też podkreślić, że na tronie Francji zasiadła Maria Leszczyńska. Czy ona dobrze odnalazła się w tym kraju? Przede wszystkim Maria Leszczyńska w 1725 roku została przez przypadek królową Francji. Planowano, że będzie małżonką pierwszego ministra, ale w wyniku pewnych przetasowań pałacowych ona stała się kandydatką na żonę dla króla Ludwika XV. Myślę, że Maria Leszczyńska nie odnalazła się dobrze w rzeczywistości Wersalu. Ona przede wszystkim była królewską małżonką, była matką Delfina, była daleka od spraw politycznych, ale w takiej sferze kulturowej i obyczajowej z biegiem lat pogłębiały się rozdźwięki pomiędzy nią i małżonkiem, co sprawiało, że Maria była coraz bardziej zdystansowana od swojego męża, od centrum władzy, szukała ratunku w pobożności, w takich aktywnościach religijnych. Wobec Marii Leszczyńskiej historiografia zawsze miała ogromne oczekiwania. Podkreślano, że to była taka królowa, która mogła wykorzystać swoją pozycję, żeby wpływać na małżonka. W rzeczywistości należy pamiętać o tym, że królowa w Królestwie Francji była przede wszystkim królewską małżonką, była matką następcy tronu i w pewnej sferze prawa i obyczaju nie mieściły się takie ekstraordynaryjne działania, jak podejmowały jej poprzedniczki Maria Medycejska i Anna Austriacka. Związki polityczne oczywiście są ważne, ale równie istotne dla dziejów kultury dawnej Rzeczypospolitej były słynne podróże edukacyjne. Jakie miejsce tutaj zajmowała Francja? Podróże edukacyjne, czyli Grand Tour, to było zjawisko, które zyskało na intensywności w XVII, w XVIII wieku. To jest, że takich podróży w XVI wieku nie były, ale raczej były to wyjazdy, które miały na celu przede wszystkim studiowanie. Natomiast w XVII, w XVIII wieku Grand Tour, czyli taka tura kawalerska, stała się obowiązkowym elementem bogatych magnatów, bogatych szlachciców, którzy wyruszali na zachód Europy, przemierzali dość duże odległości terytorialne, terytoria Rzeszy, Francji, Italii, czasem Hiszpanii i nie tylko edukowali się tam w bardzo szerokim zakresie, czyli uczyli się języka, zwiedzali muzea, mieli pewne specjalne lekcje, z których korzystali, uczyli się też szermierki, oglądali fortyfikacje, ale też nabywali pewnej ogłady i takiej autentycznej znajomości krajów cudzoziemskich, czyli otrzymywali dogłębną wiedzę o tym, jaka jest Europa Zachodnia i tak jak wspomniałeś, szczególne miejsce w tych podróżach edukacyjnych zajmowała Francja, znowu odległa, tajemnicza, ale tajemnicza z nieco innych względów niż w czasach Walezego, bo okryta nimbem absolutyzmu Ludwika XIV, czyli ustroju, który całkowicie różnił się od tego, co istniało i funkcjonowało w Rzeczypospolitej. Takie tury kawalerskie były starannie przygotowywane. Instrukcje pisane przez seniorzy rodziny, seniorzy rodu przygotowywali instrukcje dla swoich potomków, czasem dla dalekich krewnych, w których informowali ich o tym, co powinni zobaczyć, co powinni zwiedzić, na co powinni zwrócić uwagę. Także te instrukcje miały walor teoretyczny, czyli były opisem zabytków, miejsc, tych fortyfikacji na przykład, o których wspominałeś, ale miały też walor bardzo praktyczny, czyli seniorzy rodu przekazywali tam informacje dotyczące tego, jak się należy zachować, na co zwrócić uwagę, takie swoiste, nowożytne know-how. Czyli mamy tak, podróże edukacyjne, ale też trzeba podkreślić, że w dawnej Rzeczypospolitej zapanowała prawdziwa moda na Francję i na szeroko pojmowaną kulturę francuską. Stąd tak ciekawy jest pewien eksperyment wychowawczy Konarskiego, który tworzy przecież Collegium Nobilium. Jakie miejsce w tym eksperymencie zajmowała Francja i język francuski?
Stanisław Konarski też sporo podróżował, też odwiedzał Francję, znał język francuski, w ogóle zapoznawał się z różnymi modelami edukacyjnymi i w momencie, kiedy tworzył swoją szkołę Collegium Nobilium, to w programie zawarł najnowsze trendy, które wiązały się z ekspandującą ówcześnie myślą oświeceniową. Myślę tutaj o nauce języków nowożytnych, o umiejętnościach praktycznych, ale tańcach francuskich, ale też o owym fechtunku i tego typu umiejętnościach. Poza tym w programie Collegium Nobilium znalazło się większe miejsce dla przedmiotów matematyczno-fizycznych połączonych z praktyką, niż to było we wcześniejszym okresie. Ale myślę, że Collegium Nobilium to tylko jeden z przykładów ekspansji francuszczyzny na terenie Rzeczypospolitej. Można by było w tym samym nurcie wymienić chociażby szarytki i wizytki, które sprowadziła do Rzeczypospolitej Ludwika Maria Gonzaga. To miały problem z naszym klimatem. Pewien tak, ale odgrywały dużą rolę, jeśli chodzi właśnie o transfer kulturowy pomiędzy Francją a Polską, zwłaszcza w XVII i w XVIII wieku. Ja bym w tym wszystkim podkreśliła jeszcze znaczenie dworu drezdeńskiego, dworu Wettynów. Drezno mocno powiązane z Paryżem, silnie ekspandowało nie tylko w stronę Warszawy, ale także w głąb Rzeczypospolitej, decydując o ekspansji wpływów zachodnich. Czyli jednym słowem, mamy wpływy szeroko pojętej kultury francuskiej na polską edukację, religijność, mariaże dynastyczne, czyli szeroko pojmowaną politykę. Czy jeszcze w innych sferach życia codziennego Francja wywarła takie piętno na losy Rzeczypospolitej? Francuszczyzna ekspandowała bardzo intensywnie w zakresie stroju, mody, urody, wszystko to, co francuskie, było przyjmowane przede wszystkim przez polskie elity, przez magnaterię, która rezydowała w stolicy, ale także przenosiła tę modę do swoich dworów. I myślę, że drugim takim polem związanym z życiem codziennym, na którym francuszczyzna była zauważalna, stała się kuchnia. Kuchnia francuska, która była bardzo popularna w XVII i w XVIII wieku i która chętnie była przyjmowana na polskich stołach w tym okresie. Tak więc kultura francuska wywierała przemożny wpływ na losy Rzeczypospolitej obojga narodów na długo przed tak słynną erą czy epoką Napoleona. Wpływy te z pewnością były zauważalne, ale też nie powinniśmy ich przeceniać czy w jakiejś tam mierze demonizować. Musimy pamiętać o tym, że były to wpływy, które przede wszystkim obejmowały dwory królewskie, dwory magnackie, elitę Rzeczypospolitej, ale były to wpływy, które przenikały w różny sposób. Niektóre były zupełnie oczywiste i akceptowane dość powszechnie, jak moda francuska czy fryzury francuskie. Inne związane na przykład z kulturą polityczną spotykały się z pewną nieufnością ze strony polskich polityków, stając się takim dużym punktem odbicia, propagandowym zwierciadłem w walkach politycznych i propagandowych tego okresu. Przyszły król Jan III Sobieski, zanim osiadł na Wawelu, uczył się w Krakowie w szkołach nowodworskich. Odbył następnie słynną podróż edukacyjną po Europie, podczas której szlifował znajomość języka francuskiego. Polskę i Francję łączyły liczne związki, a język francuski i kultura tego kraju wywarła przemożny wpływ nie tylko na dwory królewskie czy magnackie. Inspiracje kulturowe i prądy oświeceniowe są widoczne w literaturze, sztuce czy architekturze. W XIX wieku Francja stała się ojczyzną dla wielu Polaków, szczególnie dla uczestników powstań niepodległościowych. Relacje i związki polsko-francuskie mają długą tradycję i co ważne są kluczowe dla lepszego zrozumienia historii i kultury naszego kraju.